Siema wszystkim! W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, będziemy sobie ocieplali dwa regały. No i zamysł jest taki, żeby tutaj był bok, to już sobie tak wiecie, na sucho postawiłem tą jedną płytę HDF. Drugi będzie tutaj. Myślę, że to tak fajnie wizualnie je połączy. No i oczywiście ściany w tych regałach również będą. One są teraz tutaj. Może w tym odcinku jeszcze uda nam się zrobić oświetlenie do regałów, ale tego nie obiecuję, bo zobaczę, jak mi to się z czasem pokryje. I słuchajcie, od czego zaczynamy? No tak naprawdę to trzeba by zdjąć te wszystkie rzeczy, które są na regałach, postawić je, nie wiem, gdzieś powiedzmy tutaj w kąt. I pierwszą czynnością będzie odrysowanie dziur. Każda ze ścian będzie posiadała dziur takich 6. Więc z racji, że mamy 4 takie płyty, wychodzi nam 6 dziur na płytę, czyli 24 dziury trzeba zrobić w tym momencie. W związku z tym zabieram się do roboty. Bardzo mi pomaga fakt, że obie płyty są identycznie docięte, więc ich długość się zgadza co do milimetra, więc nie będę miał problemu z prostą linią. No perfekto! Dobra ziomy, jak sytuacja wygląda? Jest całkiem nieźle, mianowicie tutaj mam dwa tyły z przyklejoną matą i tu mi schnie silikon. Natomiast w tym momencie będę przyklejał dwa boki, no i gotowe, jeśli chodzi o maty. Potem kabel grzewczy. W międzyczasie, jak silikon schnie, to przyjrzyjmy się moim kablom, które sobie kupiłem. Zdecydowałem się na kable, które mają po 7 metrów i 50 W mocy. 7 metrów to jest, no tak, prawie na styk na te 90 cm regały, które mam, bo na tych regałach miałem 5 metrów i też było prawie na styk, także teraz wezmę 7 metrów. I co my tutaj mamy? Jakieś terrario. Nie wiem, nie testowałem w ogóle firmy. No co mam wam powiedzieć? Kabel jak kabel. Na każdym kablu grzewczym jest jakieś oznaczenie, albo w tym przypadku nawet kropeczka markerem, która idzie od wtyczki. No i dzięki temu wiemy, jak długi jest przewód zasilający. Także ja idę teraz przetestować te kable, czy grzeją jak trzeba. Następnie czekam noc, aż to i to mi wszystko wyschnie. I w moim przypadku jutro rano zabierzemy się za przyklejanie tych kabli. Dobra ziomeczki, mogę montować kabel. Czym go będziemy montować? Ja standardowo używam aluminiowej folii i część ludzi uważa, że ta folia ogranicza moc kabla, no bo jest aluminiowa. Natomiast słuchajcie, ja uważam, że to jest genialna, ponieważ jak obkleimy kabel, no to wtedy kabel rozgrzewa również folię i w tym momencie jest no dość szeroki punkt grzania, więc uważam to za strasznie świetny pomysł. Generalnie nie testowałem żadnych folii typu duct tape, tych takich szarych, co można rozerwać, bo wydaje mi się, że ta aluminiowa ma najlepszy klej, który jest odporny na wysokie temperatury, no i jak raz przykleję taką taśmę do kabla, tak ona nigdy mi się nie odklei, tam nic się nie stanie, więc ogólnie polecam coś takiego. Minus natomiast jest dość duży, ponieważ koszt tej rolki to jest 50 zł. Kiedyś w Castoramie mieli takie węższe, gdzieś takie. To jest grube przegięcie, no bo nie potrzebuję tak szerokiej rolki, więc ja w tym momencie postaram się ją przeciąć na pół, no i dzięki temu będę miał 2 razy więcej tej taśmy, także postaram się to zrobić jakoś w miarę, powiedzmy, rozsądnie. No i w tym momencie możemy zacząć przyklejać kabel.
Dobra ziomeczki, mam tutaj przygotowany komplet do stworzenia LEDów. Strasznie długo mi zajęło obliczanie tego wszystkiego, ale liczę na to, że zrobiłem to dobrze. I słuchajcie, mam tutaj 8 przewodów, każdy ma 4 końcówki, czyli potrzebuję zrobić 32 zakończenia i tym samym później 32 luty. Problem mam taki, że moja lutownica jest mało precyzyjna, bo ma strasznie gruby grot, więc nie wiem jak to będzie. Dodatkowo jestem mistrzem organizacji, bo nie załatwiłem sobie obcinaczek do kabli, więc będę się posługiwał nożyczkami, nożem do tapet i moją kosą. Obstawiam, że zajmie mi to 2 razy dłużej i w skrajnych przypadkach niechcący odetnę końcówkę kabla i będę musiał go jeszcze raz docinać, żeby miał taką długość jaką trzeba. O najlepiej mogę tą małą izolację ściągać zębami, ale super. No patrzcie, najlepiej, szybciej niż obcinaczkami, no genialnie. Powiem szczerze, że nastawiałem się na trochę dłużej, 15 minut mi to zajęło, także słuchajcie, udało się, każdy kabel jest perfekcyjny. Jeszcze przy okazji, jakby ktoś zastanawiał się, co ja oglądam przy takich rzeczach, to słuchajcie, właśnie mi tutaj leci Globstory tak naprawdę na przemian z Gdzie Bądź. To są 2 najlepsze polskie podróżnicze kanały. Jeśli ktoś jeszcze nie kojarzy Globstory albo Gdzie Bądź, to słuchajcie, musicie do nich wpaść, bo serio, ich produkcje są po prostu na najwyższym poziomie i dodatkowo są mega kontrastowe, no bo prowadzą je różne osoby, także wbijajcie jak coś, polecam. Mam tutaj lutownicę Jato, którą kupiłem za 4 dyszki na Elixie i ma strasznie gruby grot. No potwornie i dodatkowo to ja w zasadzie tak średnio umiem lutować, ale myślę, że coś wymyślimy. Tu jest drugi grot, który jest jeszcze grubszy, koniec świata. Ja sobie jeszcze odpalę na szybko na YouTubie jakiś poradnik, jak lutować. Myślę, że może być paruminutowy materiał tego typu. W ogóle nie wiem jak wy, ale ja tak często korzystam z YouTuba, żeby znaleźć jakieś tutoriale różne na każdy temat, że mówię wam, to jest świetna sprawa. Jest, lutowanie przewodów, podstawy lutowania, 3 minuty 51 sekund. Ej, słuchajcie, właśnie oglądnąłem najlepszy poradnik do lutowania, serio. Skombinowałem podstawkę do lutowania. Jak myślicie, czy to ma sens? Mam do złączenia 8 kabli i 8 taśm LED i na regale nie ma szans, żebym te kable zlutował, bo pewnie będzie mi ciężko je zlutować nawet tutaj wygodnie na biurku. W związku z tym połączę je tutaj i rozdzielę je na 2 partie. Ten jest między regał, jest krótki, nie będę łączył właśnie regały między sobą. Ok, a cała reszta są między LEDy. Nie mogę w to uwierzyć, ale udało mi się, czajcie? Zlutowałem wszystkie LEDy i mam wrażenie, że wyszło nie najgorzej. No i teraz, moi drodzy, muszę sprawdzić, jak się podpina ten zasilacz, bo to też jest dla mnie czarna magia. Dobra. On jest na 100 W, moje LEDy robią jakieś 70 W, więc jest zapas. Potrzebuję wpiąć 2 kable od prądu i 2 kable od LEDów, więc nie wydaje się to bardzo skomplikowane. Aha, tylko że ja potrzebuję przewód trójżyłowy, a tutaj mam przewód dwużyłowy podpięty do wtyczki, która może mieć te 3 przewody. W związku z tym chyba wezmę i ogarnę ten trzeci przewód, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, zmontowałem uziemienie do wtyczki. Jest progresja. Aż zgaszę światło z tej okazji. Sprawdźmy to, czy się uda. Czy LEDy zapłoną. Gotowi? Niech się uda. 3, 2, 1. O tak! Słuchajcie, działają mi LEDy. Świecą wszystkie. Najlepiej
Teraz jeszcze, żeby mieć 100% pewności, sprawdzę sobie na sucho drugą partię LEDów, która będzie szła na kolejny regał. Fantastycznie, LEDy działają, w związku z tym montujemy je na regał. Tam dam. Udało mi się, moi drodzy. Wszystkie półki świecą. Co prawda nie świecą tak, jak chciałem, żeby świeciły. Myślałem, że troszkę mocniej będzie ten LED świecił, ale może z drugiej strony, jak założymy na to te odbłyśniki, no to wtedy będzie troszkę jaśniej i w związku z tym biorę się do roboty. Udało się, ziomeczki. Zrobiłem to. Generalnie jestem trochę niezadowolony, bo mi się zrobiło przebicie w tym miejscu i będę musiał to poprawić lód, ale dzisiaj mi się już nie chce, serio. Robiłem to 3 dni, może nie spiesząc się za bardzo, ale jednak to 3 dni monotonnej pracy. Także nie wiem, jutro najwyżej sobie poprawię ten lód luzownicą, a teraz pozostaje mi tylko powsadzać tutaj na nowo zwierzęta. Jestem dość zadowolony z tego, jak fajnie się udało wszystko upchnąć pod spodem, pod regałem. Tam jest cała listwa i tak dalej. W zasadzie to nic więcej nie mam do powiedzenia. Z dodatkowego grzania jeszcze tutaj jest mata grzewcza jedna, bo ona jest dla Regiusa, żeby miał też grzanie od dołu. No i tak, fajnie, nie? Ja się mega cieszę. W ogóle całkowicie się zmienił, jakby to powiedzieć, wydźwięk tych regałów, bo w momencie, kiedy one tu są zabudowane i tu, no to rzeczywiście sprawia to wrażenie takiej w miarę jednej spójnej szafy, prawda? Więc ogólnie dużo przyjemniej się na to patrzy, zdecydowanie dużo przyjemniej. No i dobra, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i trochę rozjaśniłem Wam sprawę ocieplania regału. Generalnie teraz przede mną dość długa i mozolna praca, ponieważ będę w każdym z terrariów mniej więcej sprawdzał temperaturę i jeśli okaże się, że temperatura jest na przykład zbyt wysoka, to wtedy odsuwam terrarium o powiedzmy 2 cm od ściany i w ten sposób obniżę tą temperaturę. Więc tak sytuacja wygląda. Nie wiem, co mogę dodać więcej. Koszt regału to było 8 dych za kable, 8 dych za folię to jest 160, LEDy z zasilaczem 120 to jest 280, płyty na boki kosztowały 5 dych, to jest 320 zł i lutownicy na Elixie za 4 dychy nie liczę, bo mi zostanie. O, silikon cały zszedł, to jest jeszcze plus dyszka. No więc ponad 300 to wyniosło. Ja miałem tego farta, że sobie brałem te rzeczy na fakturę. No ale myślę, że było warto, bo tak naprawdę zrobiłem coś na długie lata i będzie mi to służyło i było ze mną. I obstawiam, że w ten sposób będę wymieniał stare regały na nowe, które właśnie będą wyglądały tak. To tyle. Jeśli macie jakieś pytania techniczne, to zadajcie je w komentarzach. Postaram się na nie odpisać i nic więcej nie ma do dodania. Trzymajcie się, a my widzimy się już w sobotę. Hej!